najpierw wyjątkowo odwołam Państwa do jednego z najciekawszych wywiadów z reżyserem, z Kazimierzem Kucem, który został opublikowany w książce Debiuty polskiego kina i przeprowadził ten wywiad Andrzej Szpulak, chyba Państwu znany z prelekcji, tak mi się wydaje, albo nie, przepraszam, w drugim semestrze będzie wykład pana doktora Szpulaka. Też autor książki o Kucu. To kwestia wielkiego talentu doktora Szpulaka, że udało mu się tak otworzyć reżysera na bardzo ważne przekazy. Proszę Państwa, historia powstania większej części przywoływanego wywiadu Kuc mówi o tej wspólnotowości, o swojej fascynacji tym faktem, fascynacji jako młodziutkiego przybysza ze Śląska, fascynacji tym faktem, że powstają zespoły filmowe, które przyciągają no właśnie pisarzy, muzyków. On wychwala pod niebiosa zespół kadr i sposób, w jaki tym zespołem kierował Kawalerowicz i także przede wszystkim chyba nawet na tym jest położony silniejszy akcent, w jaki sposób Konnicki działa jako niesłychanie inspirujący kierownik literacki. I to właśnie Konwicki poznaje Kuca z Józefem Hennem i podsuwa mu w ten sposób rewelacyjny materiał scenariuszowy do realizacji filmu. I proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa czytał opowiadania Hena, te na podstawie których zostały zrealizowane 3 nowele filmu Krzyż Waleczny, czyli właśnie Krzyż, Pies i Wdowa, to będzie też miał okazję zobaczyć, że film przy pozorach idealnej adekwatności jest w gruncie rzeczy czymś innym i sama kompozycja tego materiału siłą rzeczy przesądza o zupełnie zmienionym sensie całości. I raz jeszcze odwołam się do wywiadu, tego właśnie wywiadu, dlatego że kiedy pisałam tekst o Krzyżu Walecznym i zastanawiałam się nad tym bardzo przeze mnie lubianym filmem, to ustawicznie uderzało mnie takie wrażenie, bo takie wrażenie gdzieś nie wynikające bezpośrednio z filmu, tylko z czegoś ukrytego, można powiedzieć, między obrazami i słowami. Że ten film jest niesłychanie przewrotny, że on jest niesłychanie, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, myślę o pewnej prowokacji artystycznej, że jest właśnie prowokacyjny i że być może w żadnym, poza filmami Munka, w żadnym filmie z tamtego czasu nie ma tak zaskakująco przenikliwej diagnozy powojennej rzeczywistości, przy czym powojennej nie w tym znaczeniu, że lata 40. czy lata 50., tylko chodzi o ten fenomen, który Adorno, raz jeszcze do tej niesławetnej nazwy będę się musiała odwołać, który Adorno nazwał światem po Auschwitz. Tu w tym momencie nie miałam tego w planach, ale nasunęło mi się takie przeze mnie wiele razy przywoływane w tekstach pytanie Mateusza Wernera, który przed laty w kinie, w połowie lat 90.
zajmując się problematyką tak zwanego kina przemocy, postawił taką prowokacyjną kwestię, czy my rzeczywiście żyjemy po Auschwitz, czy nie byłoby adekwatne użycie tutaj słowa w. I gdyby to pytanie, też teoretycznie prowokację, odniosła do filmów z drugiej połowy lat 50., naprawdę trudno o lepszy, dosadniejszy i ciekawszy komentarz. Proszę Państwa, obraz świata, jaki wyłania się z tego kina, z tego filmu, przepraszam, tak jak powiedziałam, pozwala tylko na zasadzie pewnych domysłów i przypuszczeń postawić taką tezę. Filmoznawca, zarówno występujący w roli hermeneuty, który próbuje zinterpretować ten film, jak i historyk filmu, jest trochę bezradny, bo jakby nie do końca ma na to wszystko dowody. Tymczasem w tym wywiadzie właśnie Kuc opowiada przeciekawą historię. Mianowicie mówi o tym, że ponieważ w filmie pojawiła się postać żołnierza Armii Ludowej, wtedy raczej modny stał się temat akowski, władze bardzo przychylnie odniosły się do tego filmu. Film miał być pokazywany przy okazji któregoś tam zjazdu, ale ówczesny minister kultury na wszelki wypadek skonfrontował rzecz z Jerzym Teplicem, który odniósł się do sprawy z ogromną rezerwą. Ten dziwaczny argument mówił o nieodpowiednim, jeżeli dobrze pamiętam, nieodpowiednim obrazie ludu pracującego w tym filmie. Nie jest to zupełnie zrozumiałe. Wiadomo było, że musi tam chodzić o coś troszeczkę innego. I Kuc opowiada, że wymyślił sobie ten swój film jako bardzo ostrą prowokację. Sceny miały, poszczególne nowele miały niesłychanie drapieżne, wyraziste zakończenia. Opowiada o tym, że obraz świata miał być obrazem po prostu przewrotnym, perwersyjnym. Oczywiście nie chodzi o samą prowokację dla prowokacji i perwersyjność nie wiadomo czemu służącą. Kuc wprost opowiada, że chciał pokazać taką rzeczywistość, w której dom, wolność, powrót do normalnego życia z jednej strony są największym marzeniem człowieka, a z drugiej strony taki powrót po prostu nie jest możliwy.